Witam. 10 sierpień 2024 rok. No i oczywiście sobota. Ostatnia sobota tego okresu niebezpiecznego, powiedzmy. Dlatego też powinniśmy bardzo zwrócić uwagę na to nasze ego, na to wszystko, co wokół nas jest. Dlatego też warto zastanowić się w każdym momencie, nad każdym szczegółem naszego życia. Dlatego też warto iść do przodu i poszerzyć tą swoją strefę komfortu, tą strefę, którą nazywamy strefą lęku, po to, żebyśmy mogli nauczyć się współpracować z innymi ludźmi, nawet wtedy, kiedy nie wytrzymujemy, a jednak musimy. W astrologii nazywamy to kwadraturami, bo najłatwiej się żyje na trygonach. Tylko że trygony nic nie dają, a w życiu jest tak, że lepiej dostawać, jak brać. To fakt, ale brać to otrzymywać. A jeżeli otrzymujemy, nie szanujemy. A jeżeli nie szanujemy, tracimy. Więc nie traćmy przyjaciół, nie traćmy naszych dóbr, nie traćmy tego wszystkiego, co jest dookoła nas. Chociaż mówi się najczęściej, że pożycz przyjacielowi, a przyjaciel stanie się twoim wrogiem. Znam to z autopsji. Niektórzy zapominają, że są zawsze przyjaciółmi, a zapominają po prostu jakby oddać. Nieważne, czy chcą, czy nie chcą. Życie ich zmusi, a przestrzeń zwróci. I to jest właśnie ta strefa komfortu, którą powinniśmy zrealizować. Zrealizować to, że jesteśmy tacy, a nie inni. Że funkcjonujemy w tej ciszy i spokoju, w tym wszystkim, co nazywamy możliwościami. Możliwościami przede wszystkim, jakie nam przynosi dzisiejszy dzień. Każdy dzień jest inny, każdy dzień odpowiada za swoje działania. Ale nie tylko to jest najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest to, że my musimy zrealizować to, co jest najważniejsze. Być wolnym od tych wszystkich kłopotów, które nas dotykają. A te kłopoty są właśnie, które sobie sami tworzymy i które sobie sami wytwarzamy i na własne życzenia. To jest najtrudniejszy moment, kiedy przyglądamy się temu całemu istnieniu. A przecież warto spojrzeć gdzieś w przestrzeń, gdzieś bardzo daleko. Dlaczego? Bo ktoś powie, ale po co? Bo zawsze znajdzie się jakiś oportunista, który nie wierzy w nic, a w rzeczywistości brak mu odwagi. I on właśnie neguje tą naszą strefę komfortu, żebyśmy mogli pójść. A czy warto, czy nie warto, a jęczy, a zawraca głowę, a najgorsze, że nie pojmuje. Przyjmuje wszystko tak, jak on chce. I jest tym złem w rzeczywistości. I tego zła jest mnóstwo na każdym kroku i wszędzie. Poznać możliwości to jest najważniejsze, żeby można było zrealizować to, co byśmy chcieli, to, co byśmy
pragnęli. I to jest właśnie to, co najbardziej kochamy, tą przestrzeń, która nas otacza i tutaj towarzysza, który zawsze jest wdzięczny, zawsze jest z nami, zawsze gdzieś w przestrzeni przygląda się nam, co chcemy, jak chcemy być. Dlatego, że po prostu jest wierny. I tylko On nam pozostał? Czy mamy jeszcze innych przyjaciół, którzy chcą, którzy funkcjonują, którzy przyglądają się nam i merdają ogonkiem? Tak. To niespodzianka dzisiejsza, właściwie nie niespodzianka. No chodź. No chodź. Chcę się bawić. Chodź. Idziemy. Ale to jest najważniejsze, że jest ten ostatni tydzień. Ten ostatni tydzień naprawdę musimy poświęcić. No chodź. Nazwijmy tym rekolekcją zła. Wyrzucić z siebie to zło, zlikwidować to zło i naprawić. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że ciągle coś nie je. Ale to jesteśmy na wsi. Czy odpoczywam? No odpoczywam z pieskiem. Wreszcie nareszcie razem we dwójkę. I tylko we dwójkę. To jest najważniejsze. No i oczywiście z kotami. A dlaczego we dwójkę? No tak się dzieje w życiu, że czasami trzeba... Ja lubię konkretnie tą samotność i przemyśleć. I to jest ten okres. Ten okres, w którym właśnie jesteśmy. W tym okresie tworzy się te największe imprezy po to, żeby zintegrować ludzi, między innymi olimpiada i wszystkie inne rzeczy, które w tej chwili się dzieją, te integracyjne, które mają na celu właśnie zastanowienie się nad tym wszystkim, co i jak mamy funkcjonować w przyszłości. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego to tak jest? Dziwne, ale to wszystko jest tak zbudowane, byśmy mogli przede wszystkim przyjrzeć się temu wszystkiemu, co nas najbardziej interesuje. A to polska wieś. Jak powiedział poeta, oby wszędzie gdzieś tam coś, a wieś spokojna. Specjalnie nie używam tych słów właśnie, żeby nie tworzyć tej chwili, która jest najbardziej interesująca nie tyle dla nas, co w rzeczywistości. Zobaczcie, jaki długi cień się buduje, ale jest wcześnie rano, także jeszcze pozwolimy temu cieniowi, ale ten cień niedługo przyjdzie, długi taki i rozpocznie się to, co następuje po przepięknym lecie. Ale fakt, że powinniśmy w tej chwili zastanowić się nad każdym naszym calem, nad każdą naszą sekundą, nad każdym naszym podejściem do eksploatacji życia. Powodem jest jedna z najważniejszych rzeczy, czyli umiejętność spojrzenia głęboko w nasze pragnienia. Czy te pragnienia są rzeczywistością, czy tylko żalem? A w dodatku mamy ten czas, który w tej chwili musimy tej goryczy rozegrać go na kanwie naszego życia, naszego bycia, istnienia i poszerzenia tej strefy komfortu, którą
Bardzo często inne osoby wyobrażają sobie, że to nie jest właśnie lęk. To jest lęk przed tym, co jest. Co ma się zdarzyć. Jak to jest. Jak funkcjonuje. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. I to wszystko rozgrywa w nas brak umiejętności i brak solidności, bo wtedy oszukujemy samych siebie, bo nie potrafimy podjąć decyzji. Bardzo często te decyzje zależą od innych osób, ponieważ potrzebujemy jakby przestrzeni, ale w tej przestrzeni potrzebujemy trampolin. I czy nazwijmy to tak, jak w jednym z filmów powiedziałem, posiadać plecy. I te plecy są tak szalenie w tym momencie ważne ze względu na to, że one otwierają przed nami zupełnie nowe historie, zupełnie nowe pragnienia i nowe zjawiska. Te zjawiska są najbardziej potrzebne nam, bo one dopiero kształtują nas, bo według zasady, co nas uderzy, to nas wesprze. To, co nas nauczy, bo szkoła jest jednym wielką podróżą po przeszkodach, po biegu sztafetowym. I te przeszkody i ci spotkani, podanie komuś tej myśli, co bardzo często jest potraktowane na tej zasadzie, że co, no powiedziałeś mu, a po co? Przecież on to wykorzysta przeciwko tobie. I brak zaufania. I jednocześnie wykorzystanie kogoś, przypuśćmy, kto by nie chciał. Czy warto? Czy tak naprawdę jest, że trzeba samemu siebie oszukiwać? Okręcam się tylko dlatego, że po prostu suczka moja się kręci wokół mnie. Zastanówmy się chwilę, jacy jesteśmy i co możemy zmienić w sobie. Co warto by poszerzyć właśnie i przejść, żeby w następnym czasie być nie tyle lepszym, co doskonałym. Bo lepszym to jest nasze znaczenie, a my musimy być doskonali, dlatego że jesteśmy sługami, a właściwie poddanymi królewskiej wiedzy. To ja jestem sługą jako nauczyciel, a wy, słuchając, jesteście tymi, którzy wykonują i posługują się. No dobra, spróbujemy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest taki krzaczek. Aj, będę musiał unieść dłoń. I fleksa, bo trzymam ją na fleksie, dlatego że no boję się, bo tutaj jest pełno różnych zwierzątek, łącznie z sarenkami i dziki też są. Tylko dziki teraz to chyba śpią. A ona w szczerym polu naprawdę wygląda szlachetnie. Zaraz. Przyjrzyjcie się, jak z daleka wygląda. Akurat stanęła tak, i lubi środkiem pola. Dobrze, że jest ta linka i tutaj możemy sobie z daleka przyjrzeć się. O, już zbliżamy się do niej. I właśnie to ziółko, które bardzo sobie cenię,
to, które ostatnio namalowałem. Jeszcze nie jest skończony ten obraz, ale ostatnio tworzę ze względu na sytuację obrazy właśnie ziół, dlatego że obawiam się, że nastąpi dyskryminacja tego wszystkiego, co zielone. Może nie tak, że ktoś nie pozwoli im istnieć, ale zwierzętom już się nie pozwala istnieć, funkcjonować zgodnie z naturą. Tylko będzie się teraz tworzyć to, co jest najbardziej niebezpieczne, czyli świat zagłady. Może ktoś powie, a pan tragizuje, bawi się. Właśnie teraz ostatnio oglądam programy, gdzie już wchodzi do żywności, nazwijmy to sztuczne mięso, czy też jeszcze jakieś inne rzeczy. Po co to robić? Jeżeli bo jest za dużo ludzi, nie jest za dużo ludzi, to jest wymysł tylko wyłącznie jakichś grup społecznych. Zaraz wam pokażę coś. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj moja ukochana suczka, tutaj w tym kierunku, o tam, zaraz tam, jest właśnie albo sarenka, albo ten mały koziołek. Mylimy, bo mówimy czasami jelonek. Nie, to nie jest jelonek, to jest koziołek. Ale to jest sarenka, malutka sarenka, a moja suczka oczywiście usiadła i przygląda się, bo chętnie by go poznała Czy by coś mu zrobiła? Nie. Dlatego... Oj, przepraszam. Nic by mu nie zrobiła, by go tylko wąchała i nawet chętnie by z nim pobiegała wspólnie razem. Ale zwierzątka się boją, bo chodź. No, jest niezbyt miła w tym momencie, ale już idzie. Ale nadal się przygląda i tutaj spokojnie, ale za chwileczkę schowamy się za roślinkę, która nie wiem, czy nasi pradziadowie znali tą roślinkę. Chyba nie. Mnie się zawsze kojarzyła zupełnie z kim innym, a w rzeczywistości skądinąd pochodzi. Ale tak to wygląda. Ta roślinka. Zaraz, oj. O, jednak przekładanie tutaj tego wszystkiego polega. No właśnie, jest pole kukurydzy. Kukurydza. Zawsze mi się kojarzyło to ze Związkiem Radzieckim. Te pola kukurydzy, a w rzeczywistości są wszędzie. I zawsze przyglądam się temu jako takiemu dziwnemu zjawisku. W dodatku jest to czy ważna roślina? Nie wiem. W Polsce jakoś nie przypominam sobie, żeby moi dziadkowie, czy nie wiem jak pradziadkowie, bo ich nie znałem. Chociaż prababcie pamiętam. Przepraszam za ten wybryk, ale coś zobaczyła ta moja suczka. A ja tutaj walczy tutaj ze sobą. Tak pociągnęła dosyć mocno mnie tutaj. To jest kawał psa, jakby nie było. No nie, na to nie pozwolę. No, teraz się rozbujała na całego. Naprawdę mnie szarpnęła tutaj bardzo ostro.
Ktoś by pomyślał, a bo pan nie umie utrzymywać, tak jak kiedyś sąsiadka. No to akurat potrafię, dlatego że wielokrotnie trzymałem psy jak rottweilery czy American Staffordy. Zresztą powiem szczerze, że Afgany były dużo bardziej silne od borzojki. No borzojka jest młodziutką suczką jeszcze, to więc ona będzie dopiero za 3 lata w pełni dojrzałą dziewczyną, kobietą wtedy. Tak by można było powiedzieć, suczką taką. No nie, no to jest arcydzieło, jak się ogląda harta w biegu. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. To jest coś wspaniałego, jak ona porusza się. Oho. I tutaj zaraz zacznie. Chodź. Poobserwujemy ją, będzie. Może ona pokaże tą swoją klasę taką. To co tutaj co chwilę coś tam dojrzała, tylko trzeba uważać na drodze, żeby nie dowiedzieć się, że jest się na glebie. To są niezapomniane widoki. Jednak marsz z psem i dobrze, że go mam, bo pies jest, jakby nie było dla nas przedłużeniem życia. Może ktoś powie, że nie. No jednak tak, ze względu na to, że wychodzimy na spacer, oddychamy, musimy być zmuszeni do wyjazdu, tak jak z tego pachnącego miasta, spalinami oczywiście i nie tylko. Przygląda się tam czemuś, co trudno określić, co to jest. No chodź. No idź. I tak to jest. Także tutaj w tym wypadku za każdym razem musimy zwrócić uwagę na siebie, jak się zachowujemy, jak wygląda nasze życie, jak wygląda ta nasza sytuacja, którą w tej chwili powinniśmy zdecydować, co chcemy zmienić. Ja tutaj nie powiedziałem o tej arytmetyce, że zło, dodając do zła, można otrzymać dobro, bo zło złem niszczymy, po prostu odrzucamy. Odrzucanie jest w pewnym sensie negatywne. Jeżeli czegoś się pozbawiamy, czyli coś, co jest jakby niepotrzebne. A przecież bardzo często jesteśmy zbieraczami, tak jak ja. Wiele rzeczy, a dlaczego to ma, to nazywa się przyda się. I tych przydasi mnóstwo jest. To są również postacie w życiu. I nie tylko, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, abyśmy mogli siebie odnaleźć, aby to wszystko, co jest, stało się jakby rzeczywistością, fragmentem tego wszystkiego, co nas wzmacnia i umacnia. To jest najciekawsze, że my musimy podjąć pewną walkę, tak zwaną duchową, która w tej chwili jest najważniejszą kwestią właśnie w tych 3 tygodniach, które teraz jesteśmy w tym ostatnim. Bo właśnie teraz jest ten czas, kiedy możemy siebie zrehabilitować wobec siebie, czyli walka z tym swoim ja, z tym, co sobie wyrzucamy, co jest na sumieniu i to, czego nie dokonaliśmy.
Możemy postanowić, to nie musi być teraz zrobione, to może być w tym czasie, który dopiero będzie. Ale najważniejszą rzeczą jest to, aby to podjąć się. Aby podjąć się tego zjawiska, którym nazywamy wiem, że jestem. Wiem, że popełniłem błąd. Wiem, że nic nie wiem. Wiem, bo czuję, bo jeszcze wiele można wymieniać i w tym wszystkim musimy być my. Obojętnie jacy jesteśmy, jak nas frapuje nasze życie. Obojętnie jak, ale idziemy prosto tą drogą i tworzymy przed sobą tą ścieżkę. Bardzo trudno, bo czasami stopa gdzieś wpadnie jakiś dołek, ale lepiej, żebyśmy sami nie wykopali sobie, tylko że jest naturalny. Bo naturalnie zawsze nas dziwi. Co my tu robimy? Jak tu się znaleźliśmy? A najprościej by było zobaczyć, że to jest po prostu zwykłe zjawisko fizyki, ponieważ poruszamy się, a to zmusza nas do ciągle nowej lekcji, ciągle nowego kształtowania siebie, ponieważ możemy chodzić w koło, ale wtedy nic nie zrobimy, tylko będziemy w monotonności funkcjonować, chociaż są tacy, którzy powiedzą, no tak, ale ja ciągle mam ten sam dzień, a duchowo? Czy się rozwijasz? Czy masz szansę? Czy masz szansę spenetrować to, o czym myślisz, a o co chodzi w tym wszystkim? Jeżeli jesteś bardzo związany z tym swoim umysłem, z tym stanem, to wtedy przestajesz się bać wszystkiego, co jest dookoła ciebie. Mało, że przestajesz się bać, to ta przestrzeń zaczyna pracować dla ciebie, ponieważ wtedy objawiają się cuda. Dlatego, że cuda my sami sobie tworzymy. My chcemy je i otrzymujemy, ale wtedy, kiedy jesteśmy czyści, kiedy jesteśmy absolutnie pozbawieni tej negatywności, tego wszystkiego, co nam przeszkadza, by je otrzymać. Dziewczyna do mnie powiedziała, że dzięki wahadełku znalazła 100 zł na śmietniku. I zastanowiła się, że jej brakowało w życiu tych 100 zł i Stwórca dał jej możliwość, żeby ona otrzymała, żeby zaczęła wierzyć w Niego przez wahadełko. Chociaż wahadełko jest tylko przedmiotem martwym, ale dającym ogromne możliwości zrozumienia nie tylko siebie, ale także tej przestrzeni, która nas najbardziej intryguje i interesuje. A to jest główną zaletą tego wszystkiego, co bywa dla nas najtrudniejszą rzeczą. I to jest właśnie ten efekt, nazwijmy to, możliwości. Tych możliwości, które nas dotykają i jednocześnie też stajemy się klakierami właściwie własnej głupoty, ponieważ nie wierzymy, bo nawet jeżeli znajdziemy, uważamy, że nam się to należało. Nie, to jest tylko próba, która daje nam Stwórca właściwie przestrzeń, którą On tworzy
po to, żebyśmy byli jak najbardziej szczęśliwi. Po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy tacy, a nie inni. A to jest po prostu tylko fragment tego wszystkiego, do czego dążymy. A to, że nam się udało znaleźć coś, co jest namacalne i materialne, to jest tylko kwestia naszej interpretacji. Bardzo często tak jest, że przechodzimy koło wielkich rzeczy, nie orientując się w ogóle, że one istnieją, że one są, że one funkcjonują i dają nam tą plastykę coś wam pokażę. To jest przepiękne. Napiszcie, co to jest. Ja wiem. Czy jadalne, czy niejadalne? O! Papa. A tutaj takie niedojrzałe. Widocznie się nie pochwaliły. Nie pokazywały buziaczka słoneczko. No tak. I w ten sposób możemy realizować swoje pragnienia. Pragnienia, które są dla nas najbardziej istotne. Najbardziej ważne, ponieważ czasami nie wierzymy w to, że jest to nam dane, że jest to nam ofiarowane. I ten ostatni tydzień właśnie daje nam tą możliwość likwidacji tego wszystkiego i przede wszystkim rozmowy z samym sobą, a właściwie ze swoim sercem, żeby je ukształtować na nowo. To robią przede wszystkim buddyści przez medytację i kontemplację, czy chrześcijanie przez modlitwę, przez różaniec, z kolei buddyści przez malę. Ja tutaj kiedyś powiedziałem, ponieważ mala ma dużo więcej koralików niż różaniec, chociaż niektóre różańce posiadają 100 czy nawet więcej. To już uzależnione jest od osób, które chcą tak być gorliwymi. I używałem mali do naszego różańca, ponieważ miałem tak ciężki czas. Właśnie stworzony przez przyjaciela, o którym tutaj mówiłem na początku. I on do tej pory chyba nie za bardzo wie, o co chodzi, chociaż wie doskonale. Zresztą tak nabroił, że musiał opuścić nawet swoje towarzystwo. Tutaj jest... po raz pierwszy widzę taką roślinkę tutaj, ale nie wiem, co to jest. Ach, to jest szkółka. Chyba tak. Nie wiem. Nie pokażę Państwu, bo zaraz
Z tyłu za mną jest, ale co to jest, nie wiem. A nie chcę pokazać, ponieważ pod słońce jesteśmy. No już. Oj, tutaj moja suczka walczy ze mną na zapachy. Oczywiście ona ciągnie ku jakimś sytuacjom, które są dosyć trudne, bo dla niej zapach jest literaturą. Psy są tak zbudowane jednak. No, widzicie, raz z tej. Nieważne. Najważniejsze, że jest. Spróbujcie z sobą porozmawiać. Porozmawiajcie ze swoimi aniołami, stróżami przede wszystkim, bo czasami nie jest to anioł. Tak jak dzieci odmawiają: aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie. Ale czasami do tego, którego wybraliście. Czy świętego Franciszka, czy świętego Antoniego. Mnie najbliższy akurat jest ten drugi, dlatego, że jest najbliższy Merkuremu i najbliższy Słońcu, czyli mojemu ego. I może dlatego zawsze mnie towarzyszył. Możecie przecież uzupełnić to też pewną historią swoją. I na przykład mnóstwo mam kolegów, którzy są w zakonach. Nie zawsze tych jawnych, czasami ukrytych wewnątrz siebie. Zresztą jest taki trzeci zakon Franciszkanów, gdzie dobrowolnie działamy. Dzisiaj jest różaniec męski, który jest wspaniałą rzeczą, bo w tych trudnych czasach właściwie tylko tak można oczyścić te swoje myśli. Umiejętność podjęcia, pamiętam, kiedy powstało, Jan Paweł powołał zakon wdów. Zdaje się, że on był w Szczecinie, jeżeli się nie mylę. Och, jakie dziwne pióro. Popatrzcie. Nie wiem, czyje to jest. Ale wiecie, chyba zabiorę to pióro, bo jest takie dziwne. Nie wiem, po raz pierwszy widzę takie pióro. Ja nie jestem ornitologiem, ale jak możecie napisać, czyje to jest pióro, to bardzo bym prosił. Ale przypuśćmy do kapelusza takie pióro znalezione. Tak jak wiem, jak byłem w górach, za orle pióro takie, dosyć drogo kosztuje, a każdy góral chce mieć to pióro. A te muszelki dookoła, które są kapelusza, wytłumaczyła mi taka pani, chyba góralka oczywiście, że kiedyś płacono muszelkami. No i to są pieniądze, więc każdy góral na głowie nosi na pamiątkę swoje pieniądze i dlatego dudki są tak ważne. No dzisiaj mają dudki akurat spore, ponieważ cała Arabia przyjeżdża do Zakopanego i wymodlili to. I może ta kultura jest daleka, a jednak gdzieś tam z tych Emiratów Arabskich i z Dubaju przyjeżdżają. Dlaczego? Bo są mi ciekawi. Jest to dla nich folklor, jest to dla nich coś innego, ale jednocześnie też jest to ta integracja, o którą tak bardzo prosiliśmy, a inaczej mówiąc ekumenia. Przecież możemy koło siebie razem, tak jak kiedyś właśnie znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie przed Matką Boską buddyści, mnichowie razem z naszymi duchownymi
kwiecie lotosu i kontemplowali, czy medytowali przed obrazem Najświętszej Matki Boskiej. Możecie też gdzieś tam daleko na Litwie przed Matką Boską Ostrobramską, która jest tak blisko nas i możecie mieć kontakt bezpośredni. Pamiętam, jak byłem z Wirgisem, bo mnie tam zaprowadził. Do tej pory pamiętam to wzruszenie. I to jest właśnie ta podróż. Podróż myśli. Zróbcie to, proszę was. Zobaczcie, przed wami droga. I ta droga jest jak by się morze rozstąpiło, a ktoś nas goni. Goni na zło. Wyobraźcie to sobie biblijną historię i pomiędzy tymi kukurydzami zamkniemy ten mój wywód, a jednocześnie też prośbę do was. Otwórzcie się na tą historię, którą niesie królewska wiedza, bo ona pokazuje właśnie te momenty, które są. Ten ostatni moment. Macie cały tydzień. A co będzie dalej, to się dowiemy. Też nie wiem. Idę. Do zobaczenia. Z Bogiem.